Pańska torba? Tak. Proszę otworzyć. Co jest w środku? Baterie, mikroporty, paski, kable. A w tym case'ie? Niech pan otworzy. Radio, kable. A to należy do sprzętu? Nie, to jest prezent dla babci Halinki. Dziś w odcinku dźwiękowiec zastawia podejrzaną figurkę pochodzącą z Kolumbii. Oryginalna. Przywiozłem z wakacji, miała być na prezent dla babci. I co, nietrafiony? A nawet nie dałem, bo potrzebuję szybko forsy. Mariusz wraca do Lombardu. W dalszym ciągu tajnos agentos? Nie, jesteście bezpieczni. Ekipa filmowa nagrywa reportaż o Lombardzie. Będziecie nas skamerować? No właśnie, przede wszystkim was, to wy jesteście gwiazdami. Niebezpieczny gangster Kielak odgraża się Jackowi. Chcesz żyć? Potrzebujesz ochrony. Nie boję się. Dam sobie radę sam. Na rodzinie też ci nie zależy? W związku z podejrzeniem o napaść na funkcjonariusza, Jacek został zatrzymany do wyjaśnienia. Marysia bardzo przeżywa ponowne rozstanie z ojcem i nie może się z tym pogodzić. Masz. Nie dawaj mi kanapek, nie będę ich jadła. A co, nie masz apetytu? Źle się czujesz? Nie o to chodzi. A o co? Kiedy będzie tata? Nie wiem. A dlaczego oni go tak długo trzymają? On nic nie zrobił. Marysia, ja wiem tyle, co i ty. No bo nie chcesz nic więcej wiedzieć. No a co mam zrobić? Jejku, no, znasz tego gliniarza, zadzwoń do niego. Już dzwoniłam. No i co? I nic nie może zrobić. Marysia, zbieraj się. Nigdzie nie idę. Marysia, co to ma znaczyć? No, zadzwoń do tych policjantów, przyciśnij ich. Ale to nie jest takie proste, jak ci się zdaje. Ale tata nic nie zrobił, oni go po prostu wrabiają. Zbieraj się, spóźnimy się. Ale zadzwonisz? Marysia próbowała mnie szantażować, no ale nie wiedziała, ile razy dzwoniłam w sprawie Jacka. Z drugiej strony jej się nie dziwiłam. No właśnie straciła ojca, którego ledwo co odzyskała. Dźwiękowiec ekipy filmowej w trakcie powrotu ze zdjęć w Kolumbii został poddany szczegółowej kontroli osobistej na lotnisku. Reżyser był tym faktem zaniepokojony. Montażownia czeka na twoje materiały. Co tam się do cholery wydarzyło? Na lotnisku? Nie spodobała im się figurka. Ten kicz? No nie wiem, może myśleli, że to zabytek czy co. A te psy? Dostały strzału, jakby coś wyczuły. Chyba nie ten rustykalny szajs. Nie, torba śmierdziała zielskim. Muszę uważać, gdzie ją zostawiam. W jakim sensie? No wiesz, jak to jest na planie. Rzuca się rzeczy byle gdzie. Ten hotel też nie miał 5 gwiazdek. Czyli co? Wszystko gra. Wszystko gra. Lecę. No, cześć! Cześć, dzień dobry. Czekamy na ciebie z utęsknieniem. Już do was idę. Pa! A ty jak się czujesz? Jakoś leci. A kiedy ta twoja operacja? Czekam na decyzję, może być w każdej chwili. Mam nadzieję. I trzymam kciuki za ciebie. Dzięki. Angelika była rano pierwsza w Lombardzie. Bardzo się zdziwiła, gdy do pracy zamiast Karola przyszedł Kazimierz. O, dzień dobry. O, szef tutaj? O tej porze? Tak. Wskakuję w grafik za Lolka. A co, nie będzie go? No, wziął urlop i to chyba na dłużej. Angelika, robisz kawę? Tak.
Czarna jak zwykle. Tak, tak, tak. No ale wróci, co? No mam nadzieję. Pewnie potrzebował trochę czasu, żeby przemyśleć tę całą sprawę z Martą. No właśnie dlatego dałem mu ten urlop. Szkoda. Marta i Lolek to była fajna para. A, już mi lepiej nie mów nic o Marcie. A tak właściwie to... Co się stało? A ja wiem. No, poznała tam w Hiszpanii jakiegoś miglansa i... Nawet nie chcę tego komentować. Szkoda mi szefa. On tak przeżywał, że Marcie i Lolkowi się nie udało. Szkoda, że akurat im. Ja też kibicowałam tej miłości. To chyba on. Na pewno on. No to się wyje koleś. Zdejmujemy go? Zwariowałeś? Zobaczymy, kto odbierze przesyłkę. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam tutaj taką pamiątkę. Taka figurka. No, oryginalna, z Kolumbii. Przywiozłem z wakacji, miała być na prezent dla babci. I co, nietrafiony? A nawet nie dałem, bo potrzebuję szybko forsy. No to na tej figurce to się pan raczej nie odkuje. Dla mnie każdy grosz się liczy. Dobrze, to sprawdzę, ile jest warta. A da pani ze stówkę i lecę szybko, co? Proszę pana, to nie piekarnia. Ja muszę wszystko dobrze sprawdzić, żeby nikt nie był stratny, tak? Dzień dobry. Klienci często się spieszą i chcą załatwić sprawę pobieżnie. Ale my musimy być uważni, bo nie trudno o pomyłkę. To jest dość popularna pamiątka z Kolumbii. No, więcej niż 50 panu nie dam i to tylko pod zastaw. A ja dałem za nią ze 40 dolców. No to u nas by pan taniej kupił. Decyduje się pan? Dobra, niech będzie moja strata. Można dowód? Pisik. To dla pana. Dzięki bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Angela, pokaż mi tę figurkę. No, taka figurka. Szefie, ja nie wiem, czy ktoś to kupi. A co do tego, to nie mam żadnych wątpliwości, bo to już chyba 4. czy 5. taka w ostatnim czasie. Zobacz. Lata pracy w Lombardzie sprawiły, że nic już mnie nie zdziwi. Jednak seria klientów z takimi samymi przedmiotami to rzadkość. Taki zbieg okoliczności wydał mi się dziwny. 4 figurki z Ameryki Południowej pozostawione do wygaśnięcia umowy, a ta jest 5. No. I za każdym razem nikt nie odbiera? Zawsze to samo. No wiesz, mija termin zastawu i sprzedajemy z zyskiem. No to nie ma co się martwić. Pójdzie jak woda, tylko musi swoje odstać. No ciekawe. No żeby to była jakaś wiertarka albo komórka, ale święta figurka. No wow, Co? szef nie czuje, jak rymuje. Rzeczywiście. Figurki nazwałam posążkami szczęścia. No skoro przynoszą zysk, to po co doszukiwać się drugiego dna? No, dzień dobry, reżyserku. Zlatan. Co ty tu robisz? Do pogadania mamy. Próbujesz nas reżyserku? O co chodzi? Przecież wszystko gra i buczy. Nic nie gra. A buczeć zaraz będziesz ty. Może się dowiem, o co chodzi. Kuriera wałkowali na lotnisku. Wiesz coś o tym? Wiem, ale nic nie znaleźli. Sprawa się toczy dalej. Nie byłbym taki pewien. Jak mówię, że jest okej, to znaczy, że jest okej. No, to jak jest okej, jak mówisz, to sam podejmiesz przesyłkę. To zaraz. Nie ufacie mi? Umowa była na 5 przerzutów, No. I to był 5. ale towar jeszcze nie dotarł. Trzymajcie się planu, to dotrze. Słuchaj, Gnoj. Mamy umowę. Zależy ci na tej operacji, czy nie? Zależy bardzo. No to przestań rżnąć głupa. Ty dostarczysz towar, a my ci załatwimy najlepszego chirurga w Niemczech. Masz 2 dni. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę panią. 4 pancerni? I pies.
Co pani kręci nosem? To klasyka, nie zna pani? No, znam, ale serial. Czy jest to kultowa pozycja? To pierwsze wydanie z 1964 roku z autografem autora. To ile by pan za to chciał? No co najmniej 50 złotych. No, pod zastaw mogę dać panu 5 złotych, ale nie więcej. No wie pani, to skandal. Odsprzedam tą książkę prawdziwym znawcom. O, Do widzenia. do widzenia. Klient przyniósł jakąś zakurzoną książkę i próbował mi wmówić, że to Biały Kruk. No, może nie jestem ekspertem od książek, ale akurat wiem, co się sprzedaje w Lombardzie, a co nie. Szefie? Tak? No, co tam? Szef kojarzy taką książkę 4 pancerni i pies? Pancerniaków? No pewnie. A co? No, ale to książka też była? No pewnie, że była. Każdy ją czytał i oglądał serial. A dzieciarnia biegała po podwórkach z patykami i toczyła wojnę. Każdy z tych chłopaków to chciał być tak jak ci bohaterowie z ekranu. A no bo ten facet, co tu był, to miał książkę 4 pancerni i pies z autografem autora. No to trzeba było ją wziąć. To rarytas. Nie no, za dużo chciał. No szkoda. No, na sentymentach czasami można nieźle zarobić. Ale nic na siłę. Nie było co rwać szat. Dzień dobry. Dzień dobry. Szefie, Co? a ten co? Dzień dobry. Może w czymś pomóc? Dzień dobry. Jest pan właścicielem? Tak, jestem, słucham. Bardzo miło, Wojtek Boberda. Ja reprezentuję znaną agencję filmową. W pakiecie naszych projektów znalazł się reportaż o Lombardzie. No, co pan nie powie? Taki temat zainteresował filmowców? Tak, postanowiliśmy trochę oddemonizować takie miejsca. Sam pan zresztą wie, jaką macie opinię. Wiem. Ludzie sobie chwalą. No to zawsze mogą bardziej. Chcielibyśmy trochę czasu poświęcić samemu biznesowi, trochę czasu pracownikom, no i oczywiście klientom. A jak pan do nas trafił? Koniec języka za przewodnika. Po prostu słyszałem, że jesteście najlepsi. To dobrze pan słyszał. Zresztą planujemy z kamerą odwiedzić jeszcze parę innych miejsc i później dopiero na montażu podejmiemy decyzję, jaki materiał wykorzystać. Ma pan na myśli inne Lombardy? No tak. Nie, to ja dziękuję. Ja nie wchodzę w taki układ. Nie będę występował razem z Koryntem w jednym programie. Bo on na pewno skorzysta z okazji, żeby nas obsmarować. Kto to jest Korynt? Korynt to jest nasza konkurencja i nie żyjemy ze sobą w najlepszych układach. No, jeżeli państwu bardzo zależy, to możemy zawsze podpisać umowę na wyłączność. No, szefie, to może być właśnie szansa, żeby uzyskać przewagę nad Koryntem. No nie wiem, Angela. Pomysł może i fajny. Ale facet przestał mi się podobać, gdy wspomniał o konkurencji. Ta szybka zmiana frontu też była podejrzana. Jeszcze chwila i szef by się rozmyślił. Moim zdaniem nie mogliśmy przegapić takiej szansy. Byłam pewna, że pan Kazimierz świetnie sobie poradzi przed kamerą. Wie pan, ja wolę się trzymać z dala od dziennikarzy. Ostatnio mieliśmy tutaj zbyt dużo zamieszania i złej prasy. Wie pan, zawsze można to zmienić, prawda? Nasza idea przede wszystkim jest taka, żeby wasz biznes pokazać w pozytywnym świetle. Dobrze, a jaki ja będę miał na to wpływ? Po pierwsze, proszę mi zaufać, a po drugie, zawsze możemy umówić się na autoryzację. A koszty? Nie ma tam jakiegoś haczyka? Nie, wszystko bierzemy na siebie. A coś się pan tak uwziął? Bardzo zależy mi akurat na waszym Lombardzie. Macie świetne wnętrza. No i personel bardzo wdzięczny. To jak? Zgoda? Wie pan, ale ja za gwiazdę nie będę robił. No szefie, no. A kto jak nie pan? Absolutnie nie ma takiej potrzeby. Ja widzę tutaj naprawdę bardzo duży potencjał w personelu, także to jak? Zgoda? Szefie, no. Reklama, prestiż, nowoczesność. A, tak jest. W domu i zagrodzie. No dobra, niech będzie. To kiedy by pan chciał zacząć? Jutro.
Co? Jutro? No a to jak się pani podoba? Zaraz. Niech ja to obejrzę. Nie, raczej nie, bo to jest tandeta. Ja potrzebuję coś bardziej gustownego, wartościowego. A to nie, absolutnie. No dobra, to ja pani A poszukam może- czegoś jeszcze, tak? Super, poczekam. Tu jeszcze mamy taki dzbanuszek. Cześć. Cześć. A gdzie ta babka? Wyszła. Nie no. Wydziwia pół godziny, a później wychodzi bez słowa. A ta figurka to co to jest? A, to dzisiaj facet przyniósł. Jak poczekasz do końca zastawu i nikt nie wykupi, to mogę ci odłożyć. Fajna. Ale pomyślę jeszcze. A ty w jakiej sprawie? Twojego męża dzisiaj wypuścili z aresztu. Ale musisz chyba troszeczkę nad nim popracować. Nad nikim nie mam zamiaru pracować. Wiesz, jak będzie fikał do każdego gliniarza, to w końcu znowu trafi za kraty. No ale jaki ja mam na to wpływ? Jesteś jego żoną, więc chyba powinnaś wiedzieć najlepiej. No, dobry wieczór. Co? Witam. Znowu jakieś kłopoty? Ale nie tym razem. Dzisiaj tylko dobre wieści dla koleżanki. Aha. To ja znikam, ale pamiętaj, co ci mówię. Do widzenia. Cześć. Łatwo powiedzieć. Pilnuj męża. Niby jak? Tym bardziej, że jak każdy gliniarz tylko czeka, żeby przyłapać Jacka na byle czym. Tata! Cześć, kochanie. Cześć. Gdzie ty byłeś? Czekałaś? No, bałam się, że już cię nie zobaczę. Niepotrzebnie się martwiłaś. Ja naprawdę nie zrobiłem nic złego. To czemu oni cię tak przytrzymali? Policja nie lubi takich jak ja. Dlaczego? No wiesz, trochę w życiu narozrabiałem, a na takiego najłatwiej zwalić winę. To niesprawiedliwe. To jest tak jak z tym twoim największym rozrabiaku w szkole, jak mu tam? Kubera? No właśnie. Tylko, że on jest głupi, a ty nie. Ale nieważne jaki jest. Jak coś się w szkole stanie, to kto pierwszy odpowiada? Kubera, No, nie? Kubera. No, nauczycielki też są głupie. No bo patrz, ostatnio cię broniłam i dlatego jej podpadłam. No, kochanie, niepotrzebnie się narażasz, to i tak niczego nie zmieni. No, ale jak ja cię nie bronię, to kto ma to robić? Ale mam dzielną córkę. A ta nauczycielka rzeczywiście jest głupia. No. A mama rozmawiała z tym policjantem Darkiem i może dlatego wyszedłeś. No może. Ale najważniejsze, że jestem, nie? No. Dobra, Angelika, to my się też zbieramy. Fajrant. Tak, tylko co dalej? Przydałby się nam ktoś do pomocy, nie? Wiesz co, no właśnie, chciałbym z tobą o tym porozmawiać. Ze mną? Tak. Chodzi o Mariusza. A konkretnie? Co byś powiedziała na jego powrót? Nie ufam mu. Oszukał nas. No, powiedział mi całą historię. Darek to potwierdził. A z tego, co wiem, to Mariusz już z tobą się spotkał. Ale skąd wiadomo, że znowu czegoś nie wykręci? Jakiegoś numeru? Angelika, potrzeba nam ludzi. Lolek wziął wolne po tej aferze z Martą. Adek też, świeżo po kłopotach. No przydałby nam się ktoś z doświadczeniem. Znam sytuację, ale to jest pana firma. Dlatego ciebie pytam. Twoje zdanie jest dla mnie ważne. Szef mnie zaskoczył. Zrobiło mi się miło, że pyta mnie o zdanie. Zgodziłam się. Pomimo wątpliwości chciałam, żeby Mariusz wrócił. Wyjście Jacka z aresztu nie oznaczało końca jego kłopotów. Angelika bała się kolejnych komplikacji. Wiesz, że z tej napaści na gliniarza tak łatwo się nie wywiniesz. Znowu pójdziesz siedzieć. Przestań panikować. To nie działa z automatu, wybronię się. Jak? Kto ci pomoże? Gadałem z tym gliną Darkiem. Myślisz, że się wstawi za tobą? W takiej sytuacji? Co ty, nie bądź naiwny. Obiecał wyciszyć sprawę. Niby dlaczego miałby to zrobić? Bo liczy na mnie. Co ty masz być policyjnym kapusiem?
Po prostu zrobię wszystko, żeby zostać z wami i zacząć od nowa, rozumiesz? To było coś nowego. Jacek chciał postawić wszystko na jedną kartę, ale ja się bałam, że to znowu tylko czcze gadanie. Ale musiałeś od razu do policjanta z łapami? Nie mogłeś porozmawiać? Ale oni nie chcieli gadać, przyszli z gotową wersją. A ty nie mogłeś się pohamować? Nie dam z sobą pomiatać, nie przy dziecku. Już nie musisz strugać bohatera. Ani przede mną, ani przed Marysią. A nie możesz mi chociaż raz uwierzyć? Ale ja widzę, że ty się starasz. Tylko że sam rujnujesz to, co zbudowałeś. A ty myślisz, że to takie łatwe tak się zmienić i zapanować nad odruchami? No wiem, że nie. Tylko że za twoje wybryki rykoszetem dostaję ja i Marysia. Ja wiem, kochanie, przepraszam. Poprawię się. Marysia? Czemu ty nie śpisz? Nie mogę zasnąć. Tato, poczytasz mi? Pewnie. Obawiałam się przyszłości z Jackiem. Nadal był nieobliczalny. Nawet pomimo tego, że się starał. Następnego dnia Marysia starała się jak najwięcej czasu spędzić z Jackiem. Tato, odprowadzisz mnie dzisiaj do szkoły? A co to za pomysły? Przecież sama chodzisz. No ja chcę, żeby mnie tata odprowadził. Lepiej nie. Mama ma rację, Marysiu. Dlaczego? Chcę pokazać tej głupiej babie. No właśnie dlatego. Nie, córce, nie będziemy robić nic na pokaz. No właśnie chcę to zrobić na pokaz. Nie, właśnie trzeba być mądrzejszym od tych, wiesz, głupich i nie dać się sprowokować. No co? Nie mów tego nauczycielce. No naprawdę jest głupie. Maryśka, koniec tego. My idziemy do swoich prac, a ty do szkoły. Dobrze, ale i tak powiem tej głupiej babie, że wyszedłeś. Maryśka! Cieszę się, że wróciłeś. A ty? Czułam się jak pomiędzy młotem a kowadłem. Moja córka była szczęśliwa, więc i mnie powinien udzielić się ten nastrój. Ale ja nie potrafiłam się cieszyć. Byłam po prostu zmęczona. Reżyser razem ze swoją ekipą pojawili się w Lombardzie z samego rana, budząc zdumienie Kazimierza. Dzień dobry, panie Kazimierzu. Dzień dobry, dzień dobry. Ale to co, już jesteście? Tak, dzień dobry. Przyjechaliśmy trochę wcześniej, bo bałem się, że nie starczy nam czasu, żeby nakręcić wszystko, co sobie wymyśliłem. No ale to klientów nam będziecie odstraszać. O nie, 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 panie Kazimierzu, my klientów przyciągniemy. A już ja wiem, jak to jest. No to jak, mamy teraz przyjechać później? No to jest trudne, jak jesteście, no to kręćcie, co tam potrzeba. No, słuchajcie, ruchy. W takim razie super. Magda, daj tą kartkę. Panie Kazimierzu, tutaj są pytania. Proszę je uważnie przeczytać i zastanowić się, co powiedzieć, żeby było ciekawie. Ale, zaraz, ale będziecie nas kamerować? No właśnie, przede wszystkim was, to wy jesteście gwiazdami dzisiaj. Nie, no co pan, nie. Proszę. No, dawajcie ten... Nie, tutaj będzie kadr, wynieście to tam. Niezła lokacja, nie? Jest potencjał. Dobrze się to będzie prezentowało. No i mamy świetnych ludzi, naprawdę. Słuchaj, ja myślę, że kamerę ustawmy tam, dobra? Tutaj, tak? Tak, tam. Daj światła tam i tam. Panie Kazimierzu, proszę na bok, pogadamy chwilę, żebyście nie byli tacy zestresowani. To całe zamieszanie coraz mniej mi się podobało. Miałem nadzieję, że korzyść z tego zrekompensuje brak klientów. Okej, jesteśmy gotowi. Lombard 1. Akcja. No bo to nie jest tak, jak się niektórym wydaje. Bo my naprawdę pomagamy ludziom i czasami na przykład, kiedy ktoś nie może odebrać zastawu, nie ma pieniędzy, a bardzo mu zależy na tej rzeczy, to my przetrzymujemy. I na przykład... Stop. Co jest do cholery? Kto nie zamknął drzwi? Kim jest ten człowiek? Nie miałem pojęcia, że tutaj taka szopka. No, Ziutek, Lombard chwilowo nieczynny, kręcimy tutaj. Widzę, że jakieś światowe szny tutaj odwalacie. No to w takim razie to ja idę. Do widzenia. Proszę chwilę poczekać. Kim pan jest? A to jest nasz stały klient. A no to jak stały klient, to może powie coś do kamery. Akurat. A pewnie, że powiem. Co? No, to jest Lombard Moment. najlepszy na świecie. Dokładnie, proszę powiedzieć konkretnie, dlaczego, co i jak.
No wie pan... Nie. Proszę, niech pan stanie tutaj, A do co kamery. pan mnie tutaj będzie gadał? Ja wiem, co robić, no. Proszę bardzo, o. O. No. I mogę już? Tak. Jesteśmy gotowi, panie Ziutku? Lombard 2. Pani Angelika to anioł, nie kobieta. A pan Kazimierz to człowiek o złotym sercu. Albo nawet platynowym. To Lombard? To żaden Lombard. To świątynia miłosierdzia. Połączona z ochronką dla ubogich i ośrodkiem pomocy społecznej. Drugiego takiego nie znajdziecie. Wszystko okej? Stop. Koniec ujęcia. Dziękuję wszystkim. No co stop? Coś nie tak? Nie, wręcz przeciwnie. Wszystko dobrze. Zmiana ustawienia. Aha. Ziutek dał popis. Nie do podrobienia był skurczybyk. Halo, panie kierowniku. No co jest? Chyba coś zarobiłem, co? Był pan świetny, ale nie płacimy za udział w takich nagraniach. No jak to? No tyle zachodu i z Afryką. Proszę pana, to nie był komercyjny film, tylko reportaż telewizyjny, skromny budżet. No tak, no ale przecież telewizja zarabia. A pan też czego nie robił za całuski. A pan ma szansę zaistnieć w mediach. To jest pierwszy krok do wielkiej kariery, proszę pana. To zawracanie głowy. Nie, dobrze, przepraszam. Wie pan, coś pan w sobie ma. Kamera pana lubi. Tak? No to jakby pan potrzebował jakiegoś statystę, no kogoś do filmu, to niech pan da mnie znać, dobrze? Zaraz, chwileczkę. Przepraszam bardzo, można karteczkę i długopis? 21. O, to jest to. O, właśnie. Angela, jak konkurencja to zobaczy, to pęknie z zazdrości, co? No, A ja jak wypadłem? no jakby szef to od dziecka robił, a musiałam szefa namawiać. A tam. No ale Ziutka to chyba już nikt nie przebije, No co? ten to jest urodzony showman. Chyba się z powołaniem minął. Tak. No, tylko żebyśmy przez niego nie mieli jakiegoś pośmiewiska. Nie no, gdzie tam? Dzień dobry. A dzień dobry. Co pana do nas sprowadza? Chciałem zarezerwować tę figurkę z Kolumbii. Widzę, że już jej nie ma. No, nikt jej nie odbierał. Powinna tutaj stać. Angela, o czym ty mówisz? No, o tej figurce, o której wczoraj rozmawialiśmy. A kojarzę, tak, rzeczywiście. I ona tu chyba stała, tak? No jestem pewna, że jeszcze tutaj była w trakcie nagrań, no bo nawet chciałam coś o niej powiedzieć do kamery. Zobaczmy monitoring. Muszę wiedzieć, kto ją zabrał. Zaraz, moment. A co pan właściwie się tak interesuje tą figurką? Zawodowo. Zapomniał pan, że gliniarzem jestem? Ale ja nie zgłaszam żadnej kradzieży. Tu nie chodzi o kradzież. Grubsza sprawa. Jaka grubsza sprawa? Mieliśmy tę figurkę pod obserwacją. Handlarze narkotyków zrobili sobie z waszego lombardu punkt przerzutowy. O, żeż ty, no. Jeszcze tego brakowało. Figurka była czymś w rodzaju transportu. A my niby, co, punktem przyładunkowym? Można tak powiedzieć. Dobra, muszę lecieć. Do widzenia. No ale zaraz. Ale co my mamy teraz robić? Nic. Znaczy wy nic, więc jakby się pojawiła kolejna taka figurka, to dzwońcie. No Ale wątpię. Dobra. Nie chciało mi się wierzyć, że ktoś z ekipy zwędził figurkę. No ale nie było jej. Sama przecież nie wyszła. Znów kłopoty. No i jak się tu nie denerwować? Chyba jestem za stary na takie gierki. O, cześć, tata. Zgadnij, co dostałem dzisiaj z przyrody. Pewnie piątkę. No, skąd wiedziałeś? Zgadywałem. A co dzisiaj taki smutny jesteś? Co się stało? Wywalili mnie z roboty, bo zawaliłem kilka dni. Ja przecież nie mogłaś przyjść. No ale ich to nie obchodzi, mają kilku na moje miejsce. Nie martw się, znajdziesz lepszą pracę. Córcia, ja nawet ze znalezieniem gorszej mam problem. Dasz radę, mówię ci. Będziesz walczył jak lew. Będę walczył jak lew. Wiesz, córcia, że tylko na ciebie jedną mogę liczyć? Na mamę też. Tak. Na mamę też.
Tak, proszę. Jak tam materiał z Lombardu? Da coś się skleić? Mam wszystko, może nawet więcej. Jak to? No, mam tutaj takie niereżyserowane ujęcie. Nie wiem, co mam powiedzieć. Masz rację, cokolwiek nie powiesz, zabrzmi głupio. Zachowałem się jak idiota. Nie wiem, co we mnie wstąpiło. Raczej jak złodziej. Musisz ją oddać. To oczywiste, tylko czy... Nikomu nie mówiłam, jeśli to masz na myśli. Dzięki. Głupio wyszło. Załatwiam to w ten sposób tylko ze względu na twój stan zdrowia. Dzięki, Ania. Okej, cześć. Kolejnego dnia w Lombardzie pojawił się zapowiadany przez Kazimierza Mariusz. O, jesteś. Ominęła cię sława i kariera. No myślałem, że wczoraj przyjdziesz. No właśnie dlatego nie przyszedłem. Nie potrzebuję rozgłosu. Jakiś skromny. Mam nadzieję, że nic o mnie nie mówiliście. Czy ja dobrze słyszę? W dalszym ciągu tajnos agentos? Nie, Kazimierz, wolę, wiesz, dmuchać na zimne. Nie, no dobra, dobra, no. Nie potrzeba mi już więcej tutaj żadnych problemów. Spokojnie. Jesteście bezpieczni. O, ja się tym zajmę. Ja się tym zajmę. Dzień dobry. Proszę bardzo. Witamy. Czym możemy Chciałabym pomóc? dla córki jakąś komórkę, ale nie taką nowoczesną, tylko taką starszą. Starszą komórkę, Starszą świetnie. komórkę. To była prawdziwa przyjemność wrócić do Lombardu. Wcześniej tego nie doceniałem. Teraz poczułem się na właściwym miejscu. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Trochę mnie zdziwko chapło, jak pan do mnie zadzwonił, bo miało być to za frajer. A, chciałbym panu zapłacić za pewną przysługę. Można byłoby powiedzieć rola w teatrze życia. Wal pan. Widzi pan, jeden z członków naszej ekipy postawił nas w dość niezręcznej sytuacji. Kiedy kręciliśmy materiał w Lombardzie, przywłaszczył sobie tę figurkę. Trzeba by ją odnieść. A sam pan nie może? No właśnie nie. I zależałoby nam na dyskrecji, rozumie pan? O, jak babcia kapcia. Pan Mariuszek we własnej osobie. Rany Julek. Witam, panie Mariuszu. Ja też bardzo się cieszę, panie Ziutko. A wie pan, że wszyscy tutaj się martwili o pana? Raczej byli wkurzeni. Tam. A co pan porabiał? O, panie Ziutku, długa historia. Najważniejsze, że wróciłem i jestem. I bardzo dobrze, bo tutaj bez pana, no to w ogóle był taki istny No teraz to pan trochę przesadził. Co, Angelika sobie nie radziła? A propos, jest jakieś zleconko? Jakaś robótka? No w tej chwili nie bardzo, wszystko gra. To może ktoś ze znajomych? U mnie nie. No to jak nie ma zlecenia, to może bym się załapał na kawkę jakąś? No dobra, w ramach wyjątku panu zrobię. A dla ciebie? Ja dziękuję. To zapraszam. Z ilu łyżeczek, panie Ziutku? Słucham? Z ilu łyżeczek? A dwóch. A ile pan słodzi? Też 2 łyżeczki. No, Ziutek sporządniał i wziął się za robotę. Chociaż tak naprawdę to on zawsze był porządny gość. Tylko się ukrywał. Angelika, o nią chodziło? Ty skąd ją masz? No, stała w magazynie. Wiesz co, tylu ludzi się tutaj przewijało, no to ktoś mógł ją przestawić. Nie, niemożliwe. Dzisiaj rano sprawdzałem wszystko. Nie było jej, a teraz stała na widoku.
Ale myślisz, że to ktoś z klientów? No to raczej niemożliwe. A Ziutek? A może Ziutek? Ta wizyta Ziutka rzeczywiście była dziwna. Często kręcił się przy Lombardzie, ale zawsze miał jakiś powód. A dzisiaj wpadł ewidentnie bez powodu. No, tak to wyglądało w każdym razie. Ziutek przyszedł do Lombardu pilnie wezwany przez Angelikę. Spodziewał się kolejnego zlecenia i jakiejś naprawy, ale został niemile zaskoczony. Dzień dobry. Co, jakieś zleconko jest? Robota czeka? Panie Ziutku, Tak? brakuje panu występów przed kamerą? Nagrał nam się pan na monitoring. No, dał się pan złapać jak dzieciak. Słowo daję, proszę. Ja? Ludzie, ja nie ukradłem, ja oddawałem. No dobrze, a skąd się wzięła w pańskich rękach? Normalnie. Robota zlecona, towar miałem odstawić na półkę. A kto ją zlecił? Nie mogę powiedzieć. Ktoś z ekipy filmowej? Obiecałem. Ziutku, wpakował się pan w niezłą aferę. Jaką aferę, no? Przecież wszystko grano. Figurka stała na swoim miejscu. Panie Ziutku, przemyt narkotyków. Ta figurka to była skrytka. Czy ja wyglądam na dilera? Kto ją panu dał? W takim razie będziemy musieli zadzwonić na policję. No, co wy ludzie, no? No chcecie mnie wyrobić? Wygląda na to, że robi pan za kuriera. Za jakiego kuriera, ja? Dzwoń podarka. Nie, proszę, no. Jeżeli to nie pan, no to wszystko w porządku. A sprawa jest poważna, no to musimy działać szybko, nie? Zobacz. Ktoś przy niej majstrował. Ale lżejsza jest. Aha. Sprawa figurki zaczynała nabierać rumieńców. Szczelina przy podstawie świadczyła, że ktoś mógł z niej coś wyjąć. No, raczej nie zrobił tego Ziutek, ale trzeba było go nakłonić do mówienia. Zaczynało być ciekawie. Pierwszy dzień Mariusza w pracy i już afera przemytnicza. O, właśnie o tobie myślałem z lata. Zastanawiałem się, jak to załatwimy z tą moją operacją. Zaraz ci ją zrobimy. I to bez znieczulenia. O co chodzi? Przecież odzyskałem towar. Towar? Uważasz, że jestem piekarzem? Czy zajmuję się pieczeniem chleba? Możesz mi wyjaśnić, o co chodzi? Mąkę mi wciskasz zamiast koki. Koniec z układem, koniec z naszą przyjaźnią. Oko. Jaką mąkę? Odjebam! Ja nic nie wiem! Jaką mąkę, No na tłumaczenia. Co chcesz, zrobić? Ja pierd... Policja! Policja! Rzuć broń! Rzuć! Nóż do! Rzuć ten nóż! Ręce do góry! Nie ruszacie! Potrzebę. Jesteście zatrzymani do dyspozycji prokuratora. Jedziemy na komendę. Na komendę? A co myślałeś? Technicy zaraz będą. Przecież siedzisz w tym po same uszy. Ty to wymyśliłeś? Nie, skąd? Wiedziałem tylko, że Lombard ma być lokalem kontaktowym. Co dalej? Przemytnik przywoził towar w egzotycznej figurce i zostawiał ją w Lombardzie. Następnie pojawiał się łącznik, żeby wykupić zestawiony przedmiot. Przemytnik znał się z łącznikiem? Nie, skąd? Na wypadek wtopy łańcuch się urywał. I coś jednak poszło nie tak. Kolega dźwiękowiec rozchlapał na lotnisku, że go schaltowaliście? I tu się mylisz, kolego. On do końca myślał, że mu się udało. Tylko po prostu zamiast koki dostarczył do Lombardu podrzuconą przez nas mąkę. Dobra, zbieramy się. Wstawaj. Po co ci to było? Mało zarabiasz? Zlatan i jego koledzy obiecali mi sfinansować operację
operacja ma być robiona za granicą. Jaką operację? Czekam na nią jak na zbawienie. No co, chory na coś jesteś? Ja nie chcę o tym mówić. Nie no, mów. To przy okazji może zrozumiemy, jaka była twoja rola w całej tej hecy. Jestem nieuleczalnie chory. Miałem mieć przeszczep jelita za granicą. Wiesz, na pierwszy rzut oka wszystko z tobą w porządku. Ale na drugi już nie bardzo. To chyba będziesz musiał przełożyć zabieg. Zbieramy się. No, idziemy. Tymczasem Jacek starał się powrócić do normalnego małżeńskiego życia. Angelika miała z tym wyraźny problem. Jacek, ja jestem zmęczona. Nie wymyślaj. Po prostu mnie już nie chcesz. Ty wszystko musisz brać do siebie. A jak mam brać? Czasami zastanawiam się, dlaczego ty ze mną jesteś. Dla Marysi. Ona jest najważniejsza. I przed nią mamy udawać małżeństwo, tak? Tylko udawać. W tej chwili na nic innego mnie nie stać. Coś we mnie pękło i nie potrafię tego posklejać. A ja? Jak myślisz? Co ja czuję? Ale ty znowu mówisz o sobie. Ja naprawdę się staram, ale ja nic na to nie poradzę, że ja już cię nie kocham. No właśnie widzę, jak się starasz. Ale to ty zniszczyłeś to małżeństwo, zabiłeś tą miłość. Nie miej do mnie pretensji. Dlaczego osłoniłaś mnie przed strzałem? Osłoniłam Marysię. Dla ciebie bym tego nie zrobiła. Aż tak mnie nienawidzisz? Nie. Po prostu ja już cię nie kocham. Od tak przekreślasz wszystkie te lata. Ale jakie lata? Przecież ty zniszczyłeś mi życie. Pamiętaj, że jestem ojcem Marysi. Ale dziecka w to nie mieszaj. Marysia jest nie tylko twoja, jest nasza. Wiesz co? Mam dość. Nie będę żebrał o jakąś pieprzoną miłość. Co? Śledzisz mnie? Nie, ale interesuje mnie, czy nie zmieniłeś zdania w sprawie roboty. Nie. Sporządniałeś, czy się skiepściłeś? Weź się jak odpier... Słuchy chodzą, że kapujesz. Mógł sobie nawet biegać w dupie, to mam. Chcesz żyć? Potrzebujesz ochrony. Nie boję się. Dam sobie radę sam. Nie zależy mi. Na rodzinie też ci nie zależy? Wypier... Ej, panowie nie, spokojnie, panowie! Wyluzujcie, Kielak, co to odpier... Wyluzuj! Co teraz, Jacuś, co? Właśnie zabiłeś człowieka. W następnym odcinku Kielak wrabia Jacka w zabójstwo człowieka. Wydaje mi się, że jeden drugiemu wisiał jakąś kasę. I go załatwi. Jessica z kochankiem okradają jej narzeczonego, gangstera. No pośpiesz się, bo zaraz twoja matka tu wejdzie. Marysia zostaje porwana przez pedofila. Poczekaj. Niechże się pan ode mnie odczepi. Zaprowadzę cię do domu. Chodź ze mną. Ratunku! W Lombardzie dochodzi do niebezpiecznej awantury. O co chodzi? Niech pan go zostawi, bo pana gazet... Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.